Dzień dobry. Muchomorek przestrzenny. Bardzo ładnie wygląda zawieszony na choince, a także na różnych ozdobach świątecznych. Wykonany jest z 2 części i po usztywnieniu zszywa się kapelusz z korzonkiem. Jest filmik z muchomorkiem o większym kapeluszu. Ten ma w obwodzie 22 cm. Wykonuje się go dosyć łatwo. Kapelusz jest zrobiony z 2 oczek łańcuszka, natomiast korzonek słupkami. Nie wyrażam zgody na nagrywanie filmików, a także rysowanie schematów. Chronię swoje dzieła prawem autorskim. Jak Państwo zrobicie i będziecie pokazywały w internecie, to bardzo proszę o wskazanie autora. Kropki przyszywam z takich małych koralików, ale można też wyszyć białą nitką. Kapelusz usztywniam na takim większym jaju styropianowym, oklejonym taśmą izolacyjną. Korzonek usztywniam na strzykawce i tu, gdzie jest 10, tą część ucinam ostrym nożem. Robótkę usztywniam w łudze z dodatkiem wikolu. Do ilości, jaka zmieści się w tej zakrętce, daję takie pełne łyżeczki, 2 wikolu. Kapelusz wykonuję z kordonka Muza 10 czerwonej, natomiast korzonek z białego kordonka, szydełkiem 1,25 mm. Kapelusz robię na okrągło, bez rzędów. Nitką zaznaczam, gdzie jest początek i koniec okrążenia. Kapelusz ma takie 3 promienie. Tu jest jeden, widać. Tu drugi, co zaznaczyłam. I trzeci. Jak robię okrążenie, to wkuwam się za każdym razem w oczko tego promienia, to jest półsłupek, wtedy powiększa się obwód tego kapelusza. Zaczynam od oczka magicznego. Tego oczka nie liczę. 4 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4. Cały czas wchodzę w to oczko magiczne. Półsłupek. 1, 2, 3, 4. Półsłupek. 1, 2, 3, 4. Półsłupek. 1, 2, 3, 4. Półsłupek, ma być ich 5, bo w 6 będzie łączone. Jest 4. 1, 2, 3, 4. Półsłupek. Oczka magicznego nie ściągam, żeby było widać, jak to wykonuję. Jedno oczko. Raz nawijam na szydełko, będzie krótki słupek. Wkuwam się tutaj w pierwsze oczko tego łańcuszka. Tu już mam. I będzie słupek bardzo krótki. Zaznaczyłam sobie tutaj białą nitką, żeby wiedzieć, gdzie jest początek i koniec tego okrążenia. Będzie to pierwsze okrążenie. 2 oczka łańcuszka. 1, 2. Wkuwam się tutaj w łuk. Półsłupek. 1, 2. I w następny łuk. Półsłupek. 1, 2. I teraz uwaga. Trzeba się wkuć tu w ten półsłupek. Nad tym oczkiem magicznym. I półsłupek.
1, 2, włók, półsłupek, 1, 2, półsłupek i jedno oczko drugie i wchodzę tu w środek tego półsłupka i półsłupek, 1, 2, w następny łuk, półsłupek, 1, 2, w następny łuk, półsłupek, 1, 2 i tu, gdzie jest zaznaczone, gdzie się zaczyna pierwszy, ta poprzeczka tego łuku, tu trochę nie widać i jest ciasno, półsłupek. Drugie okrążenie. 1, 2 oczka łańcuszka. Tutaj w tą poprzeczkę. Półsłupek. 1, 2. Półsłupek w następnym łuku. 1, 2. I w następnym półsłupek. 1, 2. Tu wkuwamy się, co się tworzy ten promień. Więc w środek tego półsłupka i półsłupek. 1, 2. Obok ten promień. Półsłupek. 1, 2. W następny łuk. Półsłupek. 1, 2. I w następny łuk. Półsłupek. 1, 2. Tworzy się tu następny promień, więc w środek tego półsłupka. Półsłupek. 1, 2. Obok w tą poprzeczkę, ona jest tu niewidoczna, ale później jak się będzie robiło, to już będzie lepiej. Półsłupek, 1, 2. W tą poprzeczkę następną, półsłupek i 1, 2. Następną poprzeczkę, półsłupek. Tu jest ten promień, który zaznaczyłam. I 1, 2. Tu się tworzy właśnie ten promień. W środek tego półsłupka i półsłupek. Trzecie okrążenie. Za każdym okrążeniem będzie przybywała jedna poprzeczka. I 1, 2. Teraz jest 1, 2. Tych poprzeczek 1, 2, 3, 4. A tu było 3. To teraz będzie 5 poprzeczek powstanie. Tu było 2 oczka zrobione. Włók. Półsłupek 1, 2. Włók. I półsłupek 1, 2. Włók. Półsłupek 1, 2. I następny. I 1, 2. W ten promień wkuwamy się w ten półsłupek w środku i też robimy półsłupek. I 1, 2. I właśnie tutaj trzeba uważać, bo one, te poprzeczki tutaj przy tym promieniu są takie niewidoczne
i za każdym razem trzeba się tu wkuć. One są takie trochę ciasne. Jedno oczko, drugie przerobione. To jest właśnie ten łuk. Półsłupek, 1, 2 i tak robimy do końca tego okrążenia. 1, 2, następny łuk, półsłupkiem zrobiłam, 1, 2 i w następny łuk, 1, 2, tu jest ten właśnie promień, środek tego półsłupka i półsłupek, 1, 2 i tak jak już mówiłam, że on jest, ta poprzeczka jest tutaj słabo widoczna, ale trzeba właśnie uważać, żeby za każdym razem się tu wkuć i zrobić dodatkową ten łuk, tą poprzeczkę. W ten sposób zwiększa się objętość tego kapelusza. 1, 2, następną poprzeczkę. 1, 2 i w następną poprzeczkę półsłupek. 1, 2 i w tą poprzeczkę przy tym promieniu półsłupek, 1, 2 i właśnie tutaj w ten promień, w środek tego półsłupka, półsłupek. Było to pierwsze, drugie, trzecie okrążenie, teraz będzie okrążenie czwarte. Jest teraz 1, 2, 3, 4, 5 tych łuków. Przy pierwszym okrążeniu powstały 3, przy drugim 4 i przy trzecim 5 tych łuków. Przy każdym okrążeniu będzie, tak jak mówiłam, dodatkowy łuk. I robimy dalej tak samo. Tu jest początek i koniec. 1, 2. Obok właśnie w ten łuk przy tym promieniu i półsłupek. 1, 2. 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 W środek tego promienia, w ten półsłupek i półsłupek, 1, 2. Robimy tak na okrągło. Jeszcze tutaj wejdę obok w ten łuk. Spotykamy się tutaj przy początku tego okrążenia. Okrążenie piąte. Tak samo się robi w kółko. 1, 2. Obok w poprzeczkę. Półsłupek. 1, 2. I w każdą tutaj tą poprzeczkę. Półsłupek. 1, 2. W każdą poprzeczkę. Półsłupek. Tak, jeszcze to jest piąte okrążenie. W sumie ma być tych okrążeń 10. I spotykamy się na końcu 10 okrążenia. Pamiętając, żeby właśnie wkuwać się obok tej poprzeczki, tej słabo widocznej, no i w ten promień, powiększając środek tego półsłupka, powiększając obwód tego kapelusza. Jeszcze pokażę ten kapelusz rozciągając, jak wygląda. Cały czas wkuwamy się tutaj w ten łuk przy tym, po prawej stronie przy tym promieniu i oczywiście po lewej stronie. Tak ma wyglądać ten kapelusz.
Zrobiłam już w sumie 10 okrążeń. Jest to ostatnie wkłucie się w ten promień. 2 oczka łańcuszka. Ostatni raz wkuwam się w półsłupek i półsłupek. Teraz wygląda ta robótka taka trochę nieforemna, bo porobiły się takie rogi, ale zaraz ona nabierze odpowiedniego kształtu. Pomiędzy tymi promieniami powinno być po 12 tych poprzeczek. U mnie się zgadza. Proszę policzyć. Następnie będą 3 okrążenia bez wchodzenia w ten promień. Też po 2 oczka łańcuszka. Doszłam do tego pierwszego promienia. To było 2 oczka łańcuszka. W ten łuk przy tym promieniu po prawej stronie półsłupek. Omijam już ten promień, nie wkuwam się, tylko następną poprzeczkę po lewej stronie tego promienia i półsłupek. 2 oczka łańcuszka i tak robimy 3 okrążenia bez wkuwania się w ten promień. Zrobiłam już 3 te okrążenia i teraz będzie już ostatnie, gdzie będą w tych poprzeczkach 2 półsłupki, więc wchodzę do następnej poprzeczki i 2 półsłupki. I w następnej poprzeczce też 2 półsłupki. Tak obrabiam brzeg tego kapelusza. W następnej poprzeczce i 2 półsłupki dookoła. Brzeg kapelusza obrobiłam półsłupkami, w każdej poprzeczce po 2. Ucinam dłuższą nitkę, bo nią będę przyszywała koraliki. Kapelusz wygląda zgrabnie i jest bardzo foremny. Koraliki przyszywam najpierw ten pierwszy rząd, później drugi i po środku tutaj jest następny koralik między tymi 2. Jeżeli ktoś nie ma koralików, może sobie wyszyć białą nitką. Też ciekawie wygląda. Koraliki przyszyte. Na tym jajku styropianowym odmierzam od środka 5 cm i obrysowuję długopisem. Kapelusz moczę w krochmalu. Na prawidełko nałożyłam folię i nakładam na to prawidełko. Ja tu pokazuję na sucho. Moczę kapelusz w krochmalu, dopiero jak dobrze nasiąknie, wtedy wkuwam się tutaj w środek tą igłą z tym kapeluszem. Przypinam co kawałek igiełkami w drugim rzędzie, żeby nie tworzyły się tutaj takie czubki, żeby było równo. Korzonek zaczynam od dołu, robi się słupkami takimi bardzo krótkimi. Jest 10 rzędów do tego kołnierzyka. Po kołnierzyku jest jeszcze 1 rząd, następnie robione jest półsłupkami i później takie pętelki z 12 oczek imitujące blaszki. Mam tu zrobiony. Pokażę, jak wygląda. Rozciągnęłam. Na oczku magicznym tu są łuki. Jest ich w sumie 8, ale najpierw trzeba zrobić 7, a 8 się łączy. Oczko magiczne. Tego oczka nie liczę. 4 oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4. Półsłupek w tym oczku magicznym. Teraz 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Półsłupek.
1, 2, 3, półsłupek. Ma być ich 7, bo 8 powstanie, jak się będzie łączyć. 7 tych ząbków zrobione. Robię 8. Jedno oczko. Nawijam na szydełko, wkuwam się tutaj w pierwsze oczko tego pierwszego ząbka. I taki krótki słupek. To jest rząd pierwszy. Rząd drugi. 4 oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4. Ja będę to nazywała poprzeczki, bo później jak będzie się robiło dalej, to właśnie one będą tak wyglądały. Wchodzę w ten łuk, w tą poprzeczkę. Półsłupek. 1, 2, 3. Półsłupek. 1, 2, 3. Zawsze w następnej tutaj tej poprzeczce. I półsłupek. Do początku tego drugiego rzędu. Jest 7 tych łuków zrobionych. Powstaje 8. Jedno oczko. Nawijam na szydełko i w pierwsze oczko tego łańcuszka krótki słupek. Jest to rząd drugi. Rząd trzeci. Przy tym drugim rzędzie, gdzie połączyłam go ze sobą, zaznaczyłam czerwoną nitką, żeby wiedzieć, gdzie jest początek, a gdzie koniec. W trzecim rzędzie należy dodać 1 słupek, żeby powiększyć objętość tego korzonka. 1, 2, 3 oczka łańcuszka, nawijam na szydełko, wkuwam się zaraz tu w pierwszy półsłupek i krótki ten słupek. Będą te 2 już słupki, licząc ten łańcuszkowy. I jedno oczko. Nawijam na szydełko, wkuwam się w poprzeczkę. Krótki słupek. Jedno oczko. Nawijam na szydełko i obok w półsłupek w środek. Jedno oczko i w poprzeczkę. Jedno oczko i w poprzeczek. Ma być w sumie 16 tych słupków. Zrobiłam 15 słupków, jedno oczko i ostatni słupek w tym półsłupku. Jedno oczko. Łączę się teraz z tym pierwszym łańcuszkowym słupkiem. Pierwsze w drugie oczko się wkuwam i zamykam oczkiem ścisłym, żeby nie było takich dużych tu dziur. Właśnie w ten sposób to wykonuję. Wchodzę do poprzeczki i też oczko ścisłe. 3 oczka łańcuszka. Jest to rząd czwarty. 1, 2, 3. I już nie wchodzę w te oczka, żeby powiększyć, bo już jest korzonek powiększony. 3 oczka łańcuszka były i w poprzeczkę krótki słupek. Są to 2 słupki. Jedno oczko i w następną poprzeczkę. Jedno oczko i w następną poprzeczkę. Tak dookoła. Łączę ten czwarty rząd ze sobą
pierwsze w drugie oczko się wkuwam, zamykam oczkiem ścisłym i w następną poprzeczkę oczko ścisłe. Jest dookoła 16 tych słupków. Rząd piąty. 1, 2, 3 oczka łańcuszka. Nawijam na szydełko i krótki słupek. Jedno oczko i tak w każdą poprzeczkę proszę robić i spotkamy się przy kołnierzyku, gdzie będzie zrobione w sumie 10 rzędów. Łączę 10. rząd ze sobą, jedno oczko, wkuwam się w drugie oczko tego łańcuszkowego słupka i zamykam oczkiem ścisłym. Następną poprzeczkę i też oczko ścisłe. Będę wyrabiała teraz kołnierzyk. Kołnierzyk z 5 oczek łańcuszka. On jest wtedy taki widoczny i ładnie się układa. 1, 2, 3, 4, 5. W poprzeczkę półsłupek. 1, 2, 3, 4, 5. W poprzeczkę półsłupek. I tak robimy z 5 oczek łańcuszka. Te ząbki wkuwają się w każdą tą poprzeczkę. Zrobiłam dookoła te ząbki kołnierzyka. W sumie ma być ich 15. Tu jest ostatnie wejście tego ząbka. Będę robiła teraz słupki. 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Zawijam ten kołnierzyk do siebie. Nawijam na szydełko. W oczko między tymi półsłupkami i krótki też słupek. Jeszcze raz, bo spadło. Krótki słupek, jedno oczko. Tu widać między tymi półsłupkami w oczko, to mam 2 nitki na szydełku. Krótki słupek. Jedno oczko. W następne oczko między tymi półsłupkami. Krótki słupek. Jedno oczko. Robimy tak dookoła, oczywiście wkuwając się między tymi półsłupkami w to oczko. Ma być tych słupków łącznie z tym łańcuszkowym 16. Jeszcze pokażę. W środek między tymi półsłupkami w oczko weszłam. Przerabiam ten słupek i tak dookoła. 15 słupków zrobionych i ostatni 16. Jedno oczko. Ostatni słupek. Zawijam ten ząbek tego kołnierzyka i tak jak poprzednie w oczko między tymi półsłupkami. Jedno oczko. Wkuwam się w drugie oczko tego słupka łańcuszkowego i zamykam oczkiem ścisłym. Zamykam rząd 11, nie licząc tego
kołnierzyka. Jedno oczko. Wkuwam się drugie oczko tego słupka łańcuszkowego i zamykam oczkiem ścisłym. Jedno oczko. I zaraz w tą poprzeczkę półsłupek. Jedno oczko. Następną poprzeczkę. Półsłupek. Jedno oczko. Następną poprzeczkę. Półsłupek. Robimy tak dookoła. Jestem tu przy ostatnim tym słupku. Jedno oczko. Półsłupek. Robić będziemy teraz te łańcuszki, które imitują te blaszki. 12 oczek łańcuszka. I wkuwamy się między tutaj tymi półsłupkami w to jedno oczko. 12 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. W to oczko, gdzie było jedno przerobione. Półsłupek. I też 12 oczek łańcuszka. W każde to oczko między tymi półsłupkami. Ma być ich tych łańcuszków 16. Mam zrobione 15 tych łańcuszków. Robię ostatni, 16 tą pętelkę. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oczek łańcuszka. 1, 2, 3 razy nawijam na szydełko. Wkuwam się tuż zaraz w oczko przy tej pętelce pierwszej. Najpierw jedną nitkę, drugą, trzecią, czwartą i 2 naraz. Jest to 16 pętelka. Będę je teraz łączyła ze sobą. 2 półsłupki. 1, 2, 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Następną pętelkę. Też 2 półsłupki. I 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Następną pętelkę. 2 półsłupki. Tak łączymy dookoła wszystkie te pętelki ze sobą. Wszystkie te pętelki obrobione 2 półsłupkami, w środku 3 oczka łańcuszka. Ostatni 1, 2, 3 i łączę ze sobą. W pierwsze tutaj oczko tego półsłupka zamykam oczkiem ścisłym. Jest korzonek zrobiony. Bardzo polecam ten grzybek, bo naprawdę z przyjemnością się go robi i ciekawie. Ściągam dół i będę usztywniać. Na początku filmiku pokazywałam, że trzeba tą końcówkę uciąć, gdzie jest tutaj ta 10. Ostrym nożem najpierw wbiłam się tutaj i to idzie jak po maśle. Jak kapelusz wyschnie, to na styropianie obrysowuję jego obwód. A dlatego, żeby ten korzonek pasował do tego kapelusza. Nie był za duży ani za mały. Od takiej rękawicy jednorazowej ucięłam ten większy palec po to, żeby nałożyć na tą strzykawkę. Tu boki troszeczkę też przycięłam, żeby dobrze wchodziło. W ten sposób. Korzonek moczę w krochmalu
porządnie, niech nasiąknie, trochę poleży. Potem wyjmuję, kładę na folię, niech troszeczkę obeschnie. Na obrysowany obwód kładę folię. Na tej folii tą strzykawkę i nakładam już zamoczony w krochmalu ten korzonek i przypinam dookoła. Pokazywałam Państwu, jak nakładam ten korzonek na sucho, ale tak jak już mówiłam, trzeba najpierw zamoczyć w krochmalu. Ważne jest, żeby od tego zaznaczonego obwodu zostawić jakieś 3-4 mm, bo później, żeby nie był ten obwód za duży albo za mały. Od tego obwodu. On jest troszeczkę taki tu ukośny, ale właśnie taki ma być, taki trochę tu jest odstający, bo później te blaszki tutaj są takie widoczne. One są tak z ukosa. Tu już mam wysuszony korzonek. Strzykawka tam ma takie po bokach skrzydełka. Wykręcić te skrzydełka i wyciągnąć. Jak super wychodzi. Bo ja włożyłam 2 tutaj od tej rękawiczki te paluchy. Już jest. Teraz wystarczy, trochę się sypie, ale to nic. Wystarczy przyszyć. Zaraz pokażę, jak to zrobić. Przed zszyciem kapelusza z korzonkiem robię zawieszkę. Ja nie daję tej metalowej, bo mi się wydaje, że psuje efekt tego kapelusza. Robię łańcuszek, wkuwam się szydełkiem z góry w to oczko i tutaj od tej wewnętrznej strony przeciągam tę zawieszkę. Próbowałam przykleić pistoletem z klejem, ale jakoś zrezygnowałam, bo bałam się, że może się tutaj oderwać. Przeszywa się też bardzo dobrze w tym drugim rzędzie. Łapię tutaj za te półsłupki, co tutaj są w tym drugim rzędzie i przechodzę na drugą stronę. Tak dookoła przyszywam. Taki tutaj ten rąbek musi zostać, żeby to ładnie wyglądało. Proszę bardzo, jak pięknie się to zszywa. I dosyć szybko. O. Proszę tak przyszyć dookoła. Muchomorek zrobiony. Dziękuję za wspólną pracę. Serdecznie pozdrawiam. Do widzenia.